Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym odcinku z serii Infrastruktura kolejowa pokażę, w jaki sposób wykonałem drewniane podkłady kolejowe w skali 1:25. Zapraszam na film. Podkłady wykonam z listewek sosnowych o kwadratowej podstawie 10 mm. Pociąłem je na odcinki o długości 100 mm. Postanowiłem, że wykonam podkłady belkowe na wzór podkładów typu 1B. Więcej o podkładach opowiem w dalszej części filmu. Z 3 listewek o długości 900 mm wykonam 27 sztuk podkładów. W filmie pokażę przykład wykonania 5 sztuk. Pozostałe przygotuję w podobny sposób. Aby uzyskać realistyczny wygląd podkładów, postanowiłem wykonać na nich kilka grubszych nacięć oraz mniejszych zarysowań. Grubsze rowki imitujące pęknięcia wykonuję metalową tarczą. Wykonuję je w sposób przypadkowy, tak aby każdy kolejny podkład wyglądał inaczej. Grube nacięcia można również wykonać ręcznie za pomocą metalowego szpikulca. Jednak ze względu na ilość podkładów zdecydowałem się na wersję mechaniczną. Podkład drewniany, belkowy typu 1B ma wymiar w przekroju poprzecznym 260 na 150 mm, a jego długość to 2600 mm. W skali 1:25 wymiary wynoszą 10,4 na 6 mm i długość 104 mm. Tak więc mój podkład powinien być nieco niższy. Użyję więc więcej podsypki, by w ten sposób ukryć jego wysokość. Podkład powinien być dłuższy o 4 mm. Aby uniknąć odpadu, zaokrągliłem jego wymiar do 100 mm. Różnicę w szerokości o 0,4 mm uważam za nieistotną. Twardą szczotką drucianą wykonuję losowe zarysowania na powierzchni belki. Gąbką ścierną o gradacji 180 szlifuję podkłady, aby usunąć powstałe zadziory podczas wykonywania nacięć i zarysowań. Podkład typu 1B ma ścięte górne krawędzie. Szlifuję je papierem ściernym, starając się to robić nieregularnie.
Zaczynam malowanie podkładów. Pierwszą farbę, jaką użyłem, to Vallejo z serii Train Color numer 73004. Na brązowo maluję cały podkład, pomijając dolną ściankę. Wszystkie użyte materiały są w opisie filmu. Druga farba to również Vallejo z serii Train Color o numerze 73001. Metodą suchego pędzla przecieram podkłady. Przybrudzam w ten sposób podkłady i nadaję im trochę kontrastu. Używam pędzla AK576. Następna farba to Vallejo z serii Train Color o numerze 73005. Metodą suchego pędzla rozjaśniam podkłady i zaznaczam krawędzie.
Przedostatnia farba, jaką użyłem, to Vallejo z serii Train Color o numerze 73002. Maluję nią przypadkowe ślady imitujące nagromadzony na podkładach olej i smar. Ostatnia farba to Ammo 2015 Wet Effects. W niektórych wybranych przeze mnie miejscach imitujących ślady oleju czy smaru maluję dodatkowo farbą, dodając przez to efekt świeżego smaru. Odległości między osiami podkładów w torze zależą od wielu czynników. Ja przyjąłem średnią 600 mm, co daje nam w skali 1 do 25 24 mm. Tak więc podkłady będę montował co 25 mm. Dla wykonanych w poprzednim odcinku szyn, z których powstanie 500 mm toru, potrzebuję około 20 podkładów. Więcej na ten temat przedstawię w następnym odcinku, w którym będę montował szyny do podkładów. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki serii
Infrastruktura kolejowa.